Dzień dobry z lotniska w Krakowie. Rozpoczynamy nową serię, krótką dosyć, ponieważ udajemy się po Europie, tour po Europie, a dokładnie lecimy dzisiaj do Bari, do Włoch. Zobaczymy, co tam ciekawego mają. Zapraszam do oglądania. Zaraz jak wyszedłem, są wypożyczalnie samochodów. No to od razu w Sixcie dopytałem, ile wypożyczenie fury kosztuje. Małych małych samochodów nie mają, a takie średnie i większe to 150 euro za dzień bez pełnego ubezpieczenia i 300 euro depozytu. No a ja się udaję na autobus. Bilety kupuje się na górze. Można też pociągiem, no ale ja nie korzystam z tego. Jak macie jakieś informacje, to jak najbardziej dajcie mi znać. I tym wszystkim, którzy oczywiście z czegoś takiego korzystają. Railway Station, no to tu jest na pociąg Aeroporto. To są jakieś chyba 3 linie, stąd leci żółta, jak się nie mylę. O, do Bari Center. Wysiadłem z autobusu i powiem Wam, że naładowany full. Słuchajcie, jak sardynki w puszce. Tak żeśmy byli ściśnięci. No fakt, jest opcja taka, że czy inaczej, plus jest taki, że kosztuje to euro. Jak kupicie ten bilet na lotnisku, tam w kiosku. Najlepsza podobno opcja właśnie za to euro, bo pociąg chyba około 5 kosztuje. No ale wygoda żadna. W każdym razie dojechane i teraz próbujemy ogarnąć hotel. Miasteczko Bari słynie z pięknej, średniowiecznej starówki, gdzie w wąskich uliczkach można podziwiać autentyczną włoską atmosferę i imponującą architekturę z kamienia. W mieście znajduje się Bazylika Świętego Mikołaja, będąca ważnym miejscem pielgrzymek chrześcijan z całego świata. Spacerując nad morską promenadą, można podziwiać nie tylko zabytki, ale i malowniczy widok na błękitne morze. Fajna furcia, co? Tylko że ta furcia jest jako ostatnia droga. Ale przyznacie, niezły karawanik. Moi drodzy, zalogowałem się już w hotelu, w prywatnych kwaterach. Pokażę Wam to później. Powiem cenę. A teraz już wyszedłem na miasto, by coś zjeść. Nagram Wam aktualne ceny tutaj w Bari. Zjem tutaj tą pizzę, więc Wam pokażę. Ceny jak widzicie za pizzę i to jest też ważne, nie? Że eurosa za serwis od osoby. Denerwuje taki dodatek za co? Powtarzam się, ja wiem, ale jak coś mnie denerwuje, to będę Wam do znudzenia powtarzał, bo to jest nie fair, jeżeli chodzi o gastronomię.
Jak wygląda pizza italiana? Wygląda tak. Grazie. A margarita wygląda tak. Jeszcze tu coś mamy, bo jesteśmy w większym towarzystwie. To co to jest? Pizza. Moi drodzy, a cóż mnie sprowadziło do Bari? No otóż to, w czym teraz uczestniczę. W Bari co roku, zwłaszcza w maju oraz 6 grudnia, odbywają się uroczystości ku czci świętego Mikołaja, przyciągające licznych pielgrzymów i mieszkańców regionu. Uroczystość obejmuje barwny corteo storico, procesję z dekorowanymi platformami oraz ludźmi w strojach z XI wieku, którzy niosą ikonę świętego od portu aż do bazyliki świętego Mikołaja. W jej trakcie słychać rytmiczne bicie bębnów i występują grupy przebierańców, co tworzy niezwykłą, emocjonalną atmosferę. Te ludowe i religijne obchody zakorzenione są głęboko w tradycji Bari i oddają szczególny charakter regionu Apulia. Tutaj miałem pokój. Słuchajcie, nie nagrałem wam, a to dlatego, że checkout miałem do 11, a pani już przyszła wcześniej, która sprząta pokoje. No i już w zasadzie mnie wywaliła z tego pokoju. Nie miałem czasu nagrać. No i tak wyszło. Ale apartamencik całkiem w porządku. Zapłaciłem za niego dwuosobowy 79 euro przez Bookinga. Jak widzicie, na starówce. Tu mamy jakieś soczki. Czereśnie po ile? Po 6 euro za kilogram. Wiele takich samoobsługowych sklepów. Oczywiście z czym? No, może z wodą, tak jak jesteś spragniony, ale tak same dziadostwo, czyli słodycze. Cześć piesku. Wczoraj jeszcze wieczorem szukałem noclegu kolejnego, ponieważ w tym, na którym byłem, nie było możliwości przedłużenia w związku z napływem, dużym napływem turystów, ponieważ są te obchody świętego Mikołaja. Mój kanał nie jest kanałem religijnym, natomiast jeżeli coś mnie ciekawi, to chcę i wam pokazać. Dlaczego mnie to ciekawi? Święty Mikołaj i Bari. No właśnie dlatego, że do Bari się przyjeżdża, by zgłębić temat świętego Mikołaja, by oderwać dzieci od tego pajaca, którego nazywamy świętym Mikołajem, stworzonego przez, nie wiem czy to przez Disneya czy Warner Bros. Wszystko jedno. Święty, jak sama nazwa mówi, święty Mikołaj. Więc to nie są 6 grudnia Mikołajki, bałałajki, srajki. To jest dzień świętego Mikołaja. I myślę, że starsza publiczność mojego kanału pamięta, że 6 był święty Mikołaj i się dostawało na świętego Mikołaja prezenty. Wczoraj jeszcze szukałem tego noclegu i w starej części tej turystycznej nie mogłem znaleźć, w moim budżecie oczywiście. Ceny rozpoczynają się od 120 euro, jeśli chodzi o coś takiego
w miarę ocenianego pozytywnie. Za noc. Bez śniadania. Więc poszukałem nieco dalej. A dokładnie 15 minut od Starego Miasta. Ja Wam za moment pokażę, jak wygląda ta miejscowa, w której znalazłem nocleg. Różni się od tej części turystycznej. W takiej dzielni loguję się do nowego hotelu Crystal. Na bookingu oceniany 7,7, więc zobaczymy, jak to będzie. Wejścia pilnuje Brutus. Spasiony. Nie wiem, czy kawą, czy croissantami. Dobra, klatka schodowa wygląda tak w tym hotelu. Wysiadłem z windy. No i tutaj już są pokoje. Mój pokój to 503. Wygląda to słabo, ale oczywiście pokażę Wam. No dlaczego by nie? Łóżko, wybaczcie, już musiałem tu zrobić rozróbę. Łóżko, od razu łazienka. No co, bidet jest z jednej strony, toaleta jest z drugiej strony. Pomieścili jak pomieścili. Mały prysznic. Kosmetyki to tylko takie. No stare to, no co będziemy tu dużo dyskutować. No i jeszcze taras. Duży taras, ale jest dzielony z jeszcze jednym mieszkaniem. Zasłonięte rolety, żeby nie nagrzewało, wiadomo. Kwiatek trzeba podlać. Kto się tym zajmuje? Dobra, a widok jest taki. Ile płacę za ten pokój? 80 euro ze śniadaniem. Ja wiem, to jest dużo, ale tak jak już Wam wspominałem, w tym czasie, w którym ja jestem, bardzo wzrosły te ceny w związku z obchodami, które tutaj mają miejsce. Także było trzeba odejść od tego Old Town do takiej dzielnicy, no i za 80, za połowę w zasadzie, bo w centrum 160, tyle chcą. Przed chwilą przeleciały jakieś odrzutowce. Nie wiem, czy to było F-16, ale dosyć nisko, głośno było. No i jak widzicie, flagi, ten dym, flagę włoską na niebie zarysowały. Gruba impreza, powiem Wam. To tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się. Cześć.